będziemy mieli przyjemność wysłuchać dwóch pieśni. Stwórca wszystkich rzeczy i znalazłeś mnie, a oddaję głos panu Adrianowi. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu, to co najcenniejsze, Panie, dajesz mi. Od dnia, gdy Cię spotkałem i gdy poznałem miłość Twą, me serce coraz bliżej Ciebie, Panie, jest. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu, przyjdzie dzień, gdy ujrzę Ciebie twarzą w twarz. Chór zastępów śpiewa o tym, jak wielki jesteś Ty. Miłość Twa wypełnia całą duszę mą. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Twa miłość całkiem odmieniła mnie. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Za to, kim naprawdę jesteś Ty. Właściwy wykład, ale drodzy Państwo, na koniec jeszcze będziemy mogli usłyszeć kolejną pieśń, to będzie zakończenie, a przed nami mówca, który do nas przyjechał aż z Australii. Czy drodzy Państwo orientujecie się, jaka to jest pora roku? Wiosna, no właśnie. U nas się robi ciemno, smutno, depresyjnie, a tam w Australii jest wiosna. Nie to, żebym zazdrościł, ale może trochę ciepełka tej radosnej pogody mówca wniesie tutaj. Peter Watts pochodzi z mglistej Wielkiej Brytanii, ale od wielu, wielu lat mieszka w Australii, gdzie służy, gdzie pracuje, gdzie dzieje się Ewangelią, jest międzynarodowym mówcą. No właśnie, 3 rzeczy, na które znaleźć człowieka odpowiedzi. Skąd jesteśmy, po co żyjemy i co nas czeka? Jutro, no właśnie, czy można być tego pewnym? Pewność jutra. Raczej żyjemy w świecie, kiedy wszystko jest niepewne, ale zobaczymy, może uda się jakąś pewność zbudować, dlatego serdecznie zapraszamy naszego mówcę Petera Wattsa i nasze usta, nasze uszy, dzięki którym możemy to usłyszeć w języku polskim, panią Roxanę. Zapraszam serdecznie. Thank you. Good evening. Dziękuję Arturze i dobry wieczór. My name is Peter Watts and I am delighted to be here in Opole. Nazywam się Peter Watts
Jestem zaszczycony być z Wami tutaj w Oporu. It is my first visit to Poland, and so I'm enjoying very much this new place. Jest to moja pierwsza wizyta w Polsce i bardzo się cieszę być na tym nowym miejscu. And I want to thank Arthur and the others for inviting me to come and talk tonight. I chcę podziękować Arturowi i innym za zaproszenie mnie, za to, że mogę być tutaj i mówić. I grew up as an atheist in the United Kingdom. Dorastałem jako ateista w Wielkiej Brytanii And I didn't really understand why I was here. i tak naprawdę nie rozumiałem, po co ja tutaj jestem. And I also didn't know where I was heading, where the world was heading into the future. I nie wiedziałem, dokąd zmierzam, ani dokąd zmierza świat. And so our program is called Confidence in Tomorrow. Nasz program nazywa się Pewność Jutra. How can we have confidence in tomorrow? The world, it seems, is falling apart. Jak możemy być pewni jutra, skoro wydaje się, że świat się rozpada? Every day you look at the news and it gets worse. Każdego dnia oglądamy wiadomości, jest coraz gorzej. So how can we have confidence in tomorrow? We are going to look at this subject in the next few nights. Jak możemy mieć pewność jutra? Będziemy patrzeć na ten temat przez kolejne kilka wieczorów. And tonight we're going to begin with a topic called Can we know the future? I dziś rozpoczniemy z tematem, czy możemy poznać przyszłość. If we're going to have confidence in tomorrow, is it possible to know in advance what the future will be? Skoro mamy mieć pewność przyszłości, to czy jest możliwe, żebyśmy wiedzieli już teraz, co w tej przyszłości się wydarzy? For many years I would have said no, it's not possible. Przez wiele lat myślałem, nie, to jest niemożliwe. But now I do believe that it's possible to know in advance what the future will be. Ale teraz wierzę, że jest możliwe z wyprzedzeniem wiedzieć, co przyniesie przyszłość. And it's because of a prophecy in the Old Testament of the Bible. Jest to na podstawie proroctwa ze Starego Testamentu z Biblii. This prophecy is 2,500 years old. Jest to proroctwo stworzone 2,5 tysiąca lat temu. We are still living within this prophecy today. I my dalej w nim żyjemy. And it also portrays what will be in the near future. I ono też pokazuje, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. For this prophecy, we're going to go to a place called Iraq. Aby opowiedzieć o tym proroctwie, przeniesiemy się do Iraku. Iraq still makes the news, usually for all the wrong reasons. A możemy usłyszeć o Iraku w wiadomościach bardzo często ze złych powodów. Because of the two wars that have been fought in recent decades. Głównie ze względu na dwie wojny, które już od dekad trwają. If I show you this picture, I jeśli pokażę Wam to zdjęcie, ten obraz, maybe you recognize this man on the left. czy rozpoznajecie mężczyznę po lewej? This is Saddam Hussein, Saddam Hussein. who ruled Iraq for many decades. Przewodził Irakowi przez wiele dekad. But he had this picture painted, Ten obraz został na niego namalowany and it used to hang in one of his summer palaces. i wisiał w jednym z jego pałaców. And in the picture there is Saddam Hussein and a man called King Nebuchadnezzar. I tu widać Saddama Husseina i króla Nebukadnezara. King Nebuchadnezzar lived in Iraq 2,500 years ago. Król Nebukadnezar żył w Iraku 2,5 tysiąca lat temu. And Saddam Hussein admired Nebuchadnezzar I Saddam Hussein podziwiał, because Nebuchadnezzar was a great empire builder. ponieważ ten król był takim wspaniałym rządzącym, wspaniale tworzył królestwo. We want to go to the time of King Nebuchadnezzar tonight to look at a prophecy 2,500 years old. I dzisiaj chcemy się przenieść do czasów króla Nebukadnezara, żeby spojrzeć na to 2,5 tysiącletnie królestwo. That King Nebuchadnezzar, one night he was ruling over a great empire. Król Nebukadnezar jednego wieczoru, gdy przewodził wielkiemu królestwu, And he went to sleep one night jednego wieczoru położył się spać and he dreamed a dream. i przyśnił mu się sen. And the dream that he had was very impressive. I sen, który miał, był taki bardzo inspirujący. But he woke up and he could not remember the dream. Ale gdy się obudził, to nie mógł sobie przypomnieć. Maybe that's happened to you. Być może tobie też się tak kiedyś zdarzyło. You had a vivid dream Miałeś taki wyraźny sen and you think, wow, that was impressive. i pomyślałeś sobie, wow, to był super sen. But 10 minutes later you've forgotten. Ale 10 minut później już go zapomniałeś. This happened to him. I to zdarzyło się jemu.
But he knew the dream was very important, and so he called in his astrologers. Ale on wiedział, że ten sen był bardzo ważny, więc zwołał wszystkich swoich astrologów. In the ancient world, they used to practice astrology. W starożytności oni dbali o astrologię, zajmowali się tym. And he called in his wise men. I on zwołał wszystkich swoich mędrców. And he said, I've had a dream, I want you to tell me what it was. I mówi, miałem sen i chcę, żebyście mi powiedzieli, o czym ten sen był. And they said, we can't tell you what you dreamed, but if you tell us the dream, we will give you an interpretation. I oni mówią, no nie możemy ci powiedzieć twojego snu, ale jeśli ty nam to opowiesz, to możemy ci zdradzić jego interpretację. He said, if you were really good at astrology, you would be able to tell me my dream. Gdybyście byli naprawdę dobrzy w astrologii, to bylibyście w stanie opowiedzieć mi mój sen. But they said, nobody can tell you what you dreamt last night. Ale przecież nikt nie jest w stanie opowiedzieć ci twojego snu. So the king got very angry. I król bardzo się zezłościł. And he threatened to kill the wise men. I zagroził, że wszystkich mędrców wybije. But a young man was brought to him by the name of Daniel. Ale przyprowadzono do niego młodego mężczyznę o imieniu Daniel. Daniel said, give me time and I will pray. I Daniel powiedział, daj mi czas, ja będę się modlił. And he prayed to God, the God of heaven, I modlił się do Boga, Boga niebios, that God would give him the same dream that the king had. żeby Bóg dał mu taki sam sen, jaki dał królowi. Now, if your life was on the line, you'd be praying too. I... Sorry, If your life was in danger, you gdyby would twoje pray too. życie było zagrożone, to też byś się modlił. Because if he doesn't come up with the dream, Bo jeżeli on nie przedstawi tego snu, he's going to be executed along with the other wise men. to zostanie stracony razem z innymi mędrcami. But God gives him the same dream. I Bóg daje mu ten sam sen. And he goes to the king and he says this, I idzie do króla i mówi tak. there is a God in heaven who reveals secrets. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice. And he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. I wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. Your dream and the visions of your head upon your bed were these. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. And he begins to tell him what the king dreamt. I zaczyna mu opowiadać, o czym był sen tego króla. He says, you, O king, were watching and behold a great image. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą. This great image, whose splendor was excellent, stood before you. Wielki był ów posąg. And its form was awesome. Potężny jego blask. This image's head was of gold. Głowa tego posągu była ze złota. Its chest and arms of silver. Jego ramiona były ze srebra. Its belly and thighs were of bronze. Jego brzuch i biodra z miedzi. Its legs were of iron. Jego golenie z żelaza. And its feet were of iron and clay. Jego stopy po części z żelaza, po części z gliny. He goes on and he says, you watched while a stone was cut out without hands. I kontynuując, patrzyłeś, a ten bez udziału rąk oderwał się od góry kamień. That means a supernatural stone, not a man-made stone. Czyli pojawiła się jakaś supernaturalna siła, jakiś kamień. And the stone struck the image on its feet of iron and clay. Uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny. And it broke them in pieces. I skruszył je. And the iron, the clay, the bronze, the silver, the gold were crushed together. Wtedy rozsypały się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. And they became like chaff from the summer threshing floors. Okay. So the wind carried them away. There was no trace found of them any longer. I wiatr rozniósł to wszystko, nie było żadnego śladu po posągu. And the stone which had struck the image became a great mountain and filled the whole earth. A kamień, który uderzył w ten posąg, zajął całą ziemię. So the king has some recollection. I król zaczyna sobie przypominać, pojawiają mu się The king said, myśli. yeah, that is what I dreamt. I mówi, tak, to jest właśnie to, o czym ja śniłem. But what does it mean? Ale co to oznacza? And so Daniel begins to explain what the dream meant. Więc Daniel zaczyna wykładać sen. He says, you, O king, are a king of kings. Ty jesteś królem królów. For the God of heaven has given you a kingdom, power, strength and glory. Tobie dał Bóg niebieski moc, potęgę i sławę. And wherever the children of men dwell, or the beasts of the field, or the birds of the heaven, Wszystko, gdzie mieszkają synowie ludzcy, polne zwierz oraz niebieskie ptactwo, he has given them all into your hand and has made you ruler over them all. dał w twoją rękę i ustanowił cię Panem nad wszystkim. Ty jesteś tą głową ze złota.
Then Daniel says to the king, "You are the head of gold." I Daniel mówi do króla, ty jesteś głową ze złota. So this head of gold on the statue represents King Nebuchadnezzar's Babylon. I więc ta głowa ze złota reprezentuje króla Nebukadnezara, króla Babilonu. At the time, it was the most powerful empire in that region. Wówczas było to najpotężniejsze królestwo w całym regionie. Nebuchadnezzar had recently defeated the Egyptians. Niedawno Nebukadnezar obronił się przed Egipcjanami. In fact, even the Bible tells us that Babylon was known as the city of gold. Nawet Biblia mówi o tym, że Babilon był znany jako miasto złota. In Isaiah 14:4, we read this. W Izajaszu 14:4 czytamy tak. You will take up this proverb against the king of Babylon and say, how the oppressor has ceased, the golden city ceased. Podejmiesz tę przypowieść przeciw królowi Babilonu i powiesz, o jakże ustał ciemiężca, jakże ustało złote miasto. And so we can see in this image I na tym posągu możemy zobaczyć, that Babylon represents the head of gold. Babilon jest to głowa ze złota. Daniel continues his explanation. I Daniel kontynuuje wyjaśnienie. He says, but after you shall arise another kingdom inferior to yours. Ale po tobie powstanie inne królestwo słabsze niż twoje. History tells us that the kingdom that overthrew Babylon was the Medes and the Persians. Historia pokazuje, że następne królestwo po Babilonie było to Medo-Persja. The currency of the Medes and the Persians was silver. Ich walutą było srebro. In fact, Iran still mines silver today. Tak naprawdę w Iranie w dalszym ciągu wydobywa się to srebro. Archaeology has revealed this cylinder called the Cyrus cylinder. Archeolodzy znaleźli ten cylinder, jest to cylinder Cyrusa. It is today in the British Museum. Obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim. And it tells how Cyrus overthrew Babylon. I to pokazuje, jak Cyrus zdobywał Babilon. And Babylon fell to the Medes and the Persians in October 539 BC. I Babilon upadł, zdobyty przez Medo-Persjan 13 października 539 przed naszą erą. And so that represents the second part of the image, the silver. I jest to ta druga część posągu srebro. But Daniel continues his explanation. Ale Daniel kontynuuje wyjaśnienie. He says then a third kingdom of bronze which shall rule over all the earth. I trzecie królestwo miedziane, które będzie panować na całej ziemi. That kingdom represented the kingdom that came after the Persians, the kingdom that defeated the Persians. To królestwo pokazuje królestwo, które przyszło po Medo-Persji i jest to Grecja. And that was the kingdom of Greece under the leadership of Alexander the Great. Pod przywództwem Aleksandra Wielkiego. Alexander the Great was a genius of a military leader. Aleksander Wielki był geniuszem w kwestii zarządzania wojskiem. And in 12 short years he conquered all the territory from Macedonia to Egypt in the south. Przez 12 krótkich lat podbił całe terytorium od Macedonii to Egypt in the aż do south. Egiptu na południu. And all the way east to the river of India. Aż do rzek indyjskich. And so, but when he was only 32, he died. I gdy miał 32 lata, zmarł. And his generals continued to rule the Greek Empire. A jego generałowie kontynuowali zarządzanie tym królestwem. But Daniel continued. Well, actually, let me read Arian's history. Daniel kontynuuje, ale najpierw przeczytam wam historię Ariana. This historian says, I am persuaded that there was no nation, city or people Ten historyk mówi tak, jestem przekonany, że nie było wówczas narodu, miasta ani ludu, then being where his name did not reach, talking about Alexander. do którego dotarłaby jego imię. Chodzi tu o Aleksandra Wielkiego. This historian says there seems to me to have been some divine hand over both his birth and his actions. Ten historyk mówi, wydaje mi się, że jakaś boska ręka przewodniczyła zarówno jego narodzinom, jak i działaniom. Such was the dramatic impact of Alexander. Tak potężny był wpływ Aleksandra. But Daniel does not stop there because he continues to explain this dream. Ale Daniel się nie zatrzymuje. On kontynuuje wyjaśnianie snu. He continues, he says, the fourth kingdom shall be as strong as iron.
czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo. Inasmuch as iron breaks in pieces and shatters everything, Bo żelazo wszystko kruszy i łamie. that kingdom will break in pieces and crush all the others. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. And that represents, the iron legs represent the kingdom that came after the Greeks, and that was the Empire of Rome. Żelazne nogi reprezentują królestwo po Grecji i jest to Rzym. And Rome ruled from 168 BC to 476 AD. Rzym władał od 168 przed naszą erą do 476 naszej ery. Over 600 years. Ponad 600 lat. But Daniel continues his explanation, and you and I would probably think there'll be another kingdom. I Daniel kontynuuje te wyjaśnienia i pewnie sobie myślicie, że będzie następne królestwo. So far we've had 4 kingdoms, Babylon, Media, Persia, Greece and Rome. Jak do tej pory mamy 4 królestwa, Babilon, Persja, Grecja i Rzym. And we would probably say, well, Rome will probably be conquered by another kingdom. Pewnie sobie myślimy, no, że Rzym będzie podbity przez następne królestwo. But that's not what happened in history. Ale to nie jest to, co się wydarzyło w And historii. it's not what Daniel describes. I to nie jest to, co Daniel opisuje. Talking about the Roman Empire, the historian Edward Gibbon said this. Mówiąc o Królestwie Rzymskim, historyk Edward Gibbon powiedział tak. The images of gold or silver or brass that might serve to represent the nations and their kings were successfully broken by the iron monarchy of Rome. Obrazy ze złota, srebra lub miedzi, które mogły służyć do przedstawiania narodów i ich królów, były sukcesywnie łamane przez żelazną monarchię Rzymu. Now Daniel begins to describe what comes after the legs of iron. I teraz Daniel kontynuuje, co dzieje się po tych nogach z żelaza. He says, whereas you saw the feet and the toes partly of iron and partly of clay, A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, the kingdom shall be divided. znaczy, że królestwo będzie rozdzielone. Remember that. Zapamiętajcie, The kingdom shall be divided. królestwo będzie rozdzielone. It says, yet the strength of the iron shall be in it, just as you saw iron mixed with clay. Będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. And as the toes of the feet were partly iron and partly clay, so the kingdom will be partly strong and partly fragile. A to, że palce nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. And so we can see that at the end of the legs of iron, the kingdoms are divided. Okay? To możemy zobaczyć na końcu tych żelaznych nóg, że to królestwo będzie podzielone. So from 476 AD onwards to the present day, Od 476 naszej ery aż do dziś. that which remains of Rome is divided. To, co pozostało po Rzymie, jest rozdzielone. We see that Western Europe, many of the nations of Western Europe, Widzimy wiele krajów z zachodniej Europy. emerged from the ruins of the Roman Empire. One powstawały z tych ruin rzymskiego królestwa. And Daniel continues another interesting detail. I Daniel kontynuuje podając bardzo ciekawe detale. He says, as you saw iron mixed with clay, they will mingle with the seed of men. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą. That means they will intermarry. Czyli one będą połączone. That is, one nation would send their daughter to marry the son of another nation, W kontekście małżeństwa na przykład. Jeden naród będzie wysyłał swoje córki, żeby poślubiły mężczyzn z innego narodu. in order to form a political bond between those two countries. Żeby tworzyć polityczne połączenia między tymi krajami. In an attempt to bind the kingdoms together. Próbując połączyć te królestwa ze sobą. But the Bible says that they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Ale Biblia mówi, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. We see that there have been many attempts to try to reunite Europe since the fall of Rome. Widzimy, że było już wiele prób zjednoczenia Europy od czasu upadku Rzymu. There was a man by the name of Charlemagne. Był na przykład Karol Wielki.
He founded the Holy Roman Empire. The Holy Roman Empire. Yeah. On odnalazł święte, wielkie królestwo, rzymskie królestwo, Trying to bind the kingdoms together. próbując połączyć królestwa ze sobą. Charles V of Spain attempted to unite the nations of Europe. Karol V z Hiszpanii podjął próbę podzielenia tych krajów europejskich. And later we come to the time of Napoleon. I później przechodzimy do czasów Napoleona. Napoleon says, I wanted to found a European system, a European code of laws, a European judiciary. There would have been but one people throughout Europe. I Napoleon mówi tak, chciałem stworzyć europejski system, europejski kodeks prawny, europejskie sądownictwo. W całej Europie byłby tylko jeden naród. But the Bible has said the kingdom shall be divided. Ale Biblia mówi, królestwo będzie rozdzielone. We mentioned before that they were trying to unite through intermarriage. A wspomnieliśmy wcześniej, że będą próbowali się połączyć poprzez małżeństwa. And this brings us to the time of the First World War. I to wprowadza nas w czas I wojny światowej. Kaiser Wilhelm is ruling in Germany. Kaiser Wilhelm zarządza w Niemczech. He wants to unite the nations of Europe. I on chce zjednoczyć narody europejskie. Many of the nations of Europe are ruled by grandchildren of Queen Victoria. A wiele z tych narodów są zarządzane przez wnuki królowej Wiktorii. Kaiser Wilhelm, Nicholas of Russia, and the King of England are all cousins Kaiser Wilhelm, Nikolas of Russia, Mikołaj z Rosji, and the third one, the King of England. i król Anglii. They're all cousins. Oni wszyscy są kuzynami. You would think that because they are family, I można by sobie pomyśleć, że skoro oni są razem, that they could never go to war. to nigdy by nie wszczęli wojny. But they went to war anyway. Ale tak czy inaczej ta wojna powstała. Interestingly enough, Kaiser Wilhelm, this is Metz Cathedral. Ciekawe jest to, że Kaiser Wilhelm tutaj na tle katedry w Metzu, It is in France today, to jest obecnie jest we Francji, but at the time of Wilhelm it was in Germany, ale w czasach Wilhelma to było w Niemczech, because the border has moved. dlatego że granica się przesunęła. Metz Cathedral needed some repairs, the roof was broken. Katedra w Metzu potrzebowała jakichś prac rekonstrukcyjnych, dlatego że dach był zepsuty. Kaiser Wilhelm says, I will pay for the repairs if you will do me one favor. I Kaiser Wilhelm powiedział, ja zapłacę za te naprawy, jeżeli zrobicie mi jedną przysługę. Over the western, hang on, where am I going? Here we go. This one, yeah. Over the western door was a statue of the prophet Daniel. Była taka statua proroka Daniela. Kaiser Wilhelm says, I will pay for the repairs if you will take the face off of the statue of Daniel and put my face there. I Kaiser Wilhelm powiedział, ja zapłacę za te naprawy, jeżeli zabierzecie twarz Daniela z tej statuły, z tego posągu, dacie tam moją twarz. Which they did. Co oni zrobili. I wonder if Kaiser Wilhelm knew this prophecy. Zastanawiam się, czy Kaiser Wilhelm miał świadomość tego proroctwa. Because the prophecy said the kingdom will be divided. Bo proroctwo mówi, że królestwo będzie rozdzielone. Obviously, Kaiser Wilhelm lost the war, Kaiser Wilhelm oczywiście przegrał wojnę. and the statue was restored. So if you go to Metz today, A posąg został odbudowany, więc jeśli dziś udacie się do katedry w Metzu, you will see the statue of the prophet Daniel with his face restored. zobaczycie posąg proroka Daniela z jego twarzą odbudowaną. This photograph with Kaiser Wilhelm's face on the statue, Ta fotografia po prawej stronie jest z twarzą Kaisera. I got from the Australian War Memorial website. Zdobyłem to z australijskiej strony z ofiarami wojny. But the Bible has said the kingdom will be divided. Biblia mówi, królestwo
królestwo będzie rozdzielone. We come to the time of the Second World War. I dochodzimy do czasów II wojny światowej. Adolf Hitler wants to rule over all of Europe. Adolf Hitler chce przewodzić całej Europie. He said there should be one people, one empire, and one leader. Mówi, powinien być jeden naród, jedna rzesza i jeden wódz. Who do you think he thought should be the leader? Jak myślicie, kto powinien być tym liderem według niego? Him. On sam. During World War II, Podczas II wojny światowej there was a man by the name of Franz Hazel. był mężczyzna, który nazywa się Franz Hazel. He was drafted into the German army, Został zaciągnięty do niemieckiej armii, but he was a Christian, ale on był chrześcijaninem. and he was part of a unit that would go in advance of the army and build bridges across rivers. I on był w tej brygadzie, która szła jako pierwsza i budowała mosty na rzekach. Because he was a Christian, he did not want to kill anybody in the war. Ponieważ on był chrześcijaninem, nie chciał na tej wojnie nikogo zabijać. He was issued with a pistol, Dostał pistolet, but at the beginning of the war, he made a block of wood that looked like a pistol, ale już na początku wojny wziął kawałek drewna i zrobił tak, wysyłał sobie coś, co wyglądało jak pistolet. he put black boot polish on it, Wykorzystał pastę do butów, którą nadał ten pistolet. and he put the wood in his holster, I to drewno wsadził do swojej kabury and threw his gun in the lake. i tak poszedł przez te jeziora. So he went throughout the war with no weapon, I on całą wojnę przeszedł bez broni. in spite of the fact that he was an excellent marksman. Pomimo tego, że był bardzo dobry w takim obieraniu celu. Franz Hazel would read his Bible every day. Franz Hazel każdego wieczora czytał Biblię. He received a lot of abuse from his fellow soldiers. Doświadczał bardzo dużo przykrości od pozostałych żołnierzy, But he also carried with him a postcard ale miał ze sobą też taką pocztówkę. of Daniel chapter 2, Daniela z drugiego rozdziału. which is the prophecy that we are studying. Jest to Will Germany win this war? oficer zawołał go do swojego biura i mówi: Hazel, czy Niemcy wygrają tę wojnę? Hazel said, I don't believe Germany can win the war. I on mówi: ja nie wierzę w to, że Niemcy mogą wygrać wojnę. Based on the prophecy in Daniel 2. Na podstawie proroctwa Daniela z drugiego rozdziału. He shared the prophecy with the commanding officer, I on powiedział to proroctwo swojemu przywódcy. and the officer began putting away food and fuel and other supplies. I ten oficer zaczął tak odsuwać różne jedzenie, żywność, paliwo. In order for them to be able to get back to Germany after the war, because they were close to Russia. Tak, żeby uniemożliwić im dostanie się do Niemiec po wojnie, dlatego że w tym czasie oni byli blisko Rosji. The Bible has said the kingdom shall be divided. Biblia mówi, królestwo będzie rozdzielone. Now we come to more modern times, I dochodzimy do czasów obecnych, the time of the European Union. czas Unii Europejskiej. Since 1957, attempts have been made to unite the countries of Europe economically. Od 1957 podejmowane są próby, żeby ekonomicznie zjednoczyć Europę. After 2 world wars, Europe was tired of war. Po 2 wojnach światowych Europa była już zmęczona wojnami. And so an attempt was made to unite the nations through commerce, Więc podejmując tą próbę, through economics, through trade. oni Attempt to unite the nations through trade. próbowali zjednoczyć Unię Europejską poprzez handel. Over time, they have tried to create even closer bonds between the European nations. Próbowali przez długie lata stworzyć coraz większe takie połączenia, relacje w Unii In Europejskiej. 2005, they had a referendum in France to vote on a new treaty. A w 2005 mieli referendum we Francji, żeby dyskutować o traktacie. But the French voted no. Ale Francuzi zagłosowali nie. A few years later, in 2008, I kilka lat później, w 2008, another referendum was put to the Irish.
zrobiono kolejne referendum w Irlandii, to vote on a new treaty that will bring the nations closer together. żeby przegłosować kolejny traktat, który miałby zjednoczyć narody. But the Irish voted no to that treaty also. Ale Irlandczycy także zagłosowali nie dla tego traktatu. Because the Bible said the kingdom shall be divided. Bo Biblia mówi, że królestwo będzie rozdzielone. Maybe you've heard of Boris Johnson. Być może słyszeliście o Borisie Johnsonie. He was the former Lord Mayor of London. On był lordem burmistrzem Londynu. And of course later became Prime Minister of the United Kingdom. I później But in 2016 he was the leader of the Brexit, the push to leave the European Union. Ale w 2016 on przewodniczył Brexitowi. He said this before the vote, before the referendum. I jeszcze przed referendum, przed głosowaniem odpowiedział tak. He says, European history has seen repeated attempts W historii Europy wielokrotnie podejmowano próby to rediscover the golden age of peace and prosperity under the Romans. ponownego odkrycia złotego wieku pokoju i dobrobytu pod rządami Rzymian. Napoleon, Hitler, various people tried this out, Napoleon, Hitler, różni ludzie próbowali tego and it ends tragically. i kończyło się tragicznie. The EU is an attempt to do this by different methods, he said. Unia Europejska jest próbą zrobienia tego innymi metodami. And of course they held the referendum I oczywiście było zrobione to referendum in 2016, w 2016 and by 51% to 49%, i 51% do 49%. the United Kingdom voted to leave the EU. Wielka Brytania zagłosowała, żeby opuścić Unię Europejską. In 2020, when COVID hit Europe, W 2020, gdy COVID pojawił się w Europie, suddenly the nations of the European Union found their borders. nagle wszystkie kraje w Europie odnajdywały swoje granice And they closed their borders to other nations. i zamykali te granice dla innych krajów. Before there had been freedom of movement, Przed tym była wolność poruszania się, but in a time of crisis, each nation understood where its boundaries were. ale w czasie kryzysu każdy naród zrozumiał, gdzie są jego granice. And we see that this prophecy that continues to tell us that the kingdom shall be divided I widzimy znowu, że proroctwo mówi, że królestwo będzie rozdzielone. continues to be accurate. I to w dalszym ciągu jest prawidłowe, prawdziwe. Remember, this prophecy is 2,500 years old. Pamiętajcie, że to proroctwo jest 2500 lat stare. If you were living at the time of Daniel in Babylon, Gdybyście żyli w czasach Daniela w Babilonie and this explanation were given, i takie wyjaśnienie byłoby dla was przedstawione, you might think maybe it will take place and maybe it won't. to moglibyście sobie powiedzieć, no może się wydarzy, może się nie wydarzy. But we live here. Ale my żyjemy tutaj. We can see through history that this prophecy has been accurate. Mamy przegląd całej historii, widzimy, że to proroctwo się wypełniło. And there is only one part left to be completed. I jest tylko jedna część, która pozostała, żeby się wypełnić. Daniel continues. I Daniel kontynuuje. He says, in the days of these kings, Za dni tych królów, that is the days of the kingdoms of modern Europe, to są dni królów tej obecnej Europy. in the days of these kings, Za dni tych królów, the God of heaven will set up a kingdom Bóg niebios stworzy królestwo, which shall never be destroyed. które na wieki nie będzie zniszczone. All the other kingdoms were destroyed, Wszystkie inne królestwa będą zniszczone, but this one never will be. ale to nigdy nie będzie zniszczone. And the kingdom shall not be left to other people. A królestwo to nie przejdzie na inny lud. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, and it shall stand forever. lecz samo ostoi się na wieki. And I love this line at the end in Daniel 2:45. Ja lubię ten slajd w Danielu 2:45.
It says the dream is certain and the interpretation is sure. Ta część mówi, że sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. How can we have confidence in tomorrow? Skąd możemy mieć pewność jutra? Because God has revealed tomorrow to us. Bo Bóg objawił to jutro dla nas. And the proof is the last 2,500 years of history. A dowodem na to jest poprzednie 2,5 tysiąca lat. God's kingdom has not yet arrived, it is coming soon. Boże Królestwo jeszcze nie przybyło, ono niedługo się pojawi. But we have utter confidence that it will come because of what has happened before. We have confidence that Ale it will mamy come pewność, because of what has że happened before. przyjdzie, ponieważ widzieliśmy, co się wydarzyło w przyszłości. I used to be a gambler. You know what a gambler is? Byłem hazardzistą. And I used to lose a lot of money. Bardzo dużo pieniędzy przegrałem. So I quit gambling. Więc zrezygnowałem z hazardu. But I would say to you, if you do not believe that this stone will come, Ale powiem wam, jeżeli nie wierzycie w to, że ten kamień nadejdzie, that is a gamble. to jest jak hazard. Because everything else has turned out the way that it was predicted. Dlatego, że wszystko pozostałe pokazuje, że to było przewidziane. Believing that God's kingdom will come Wiara w to, że Królestwo Boże nadejdzie, is not simply an act of faith. to nie jest tylko aktywna wiara. It's borne out by the evidence of the last 2,500 years. To powstaje na podstawie dowodów poprzednich 2,5 tysiąca lat. Because just as surely as there was a Babylon, Bo tak jak pewne było to, co się wydarzyło w Babilonie, and just as surely as there was a Medo-Persia, i tak jak pewne było to, co było w Medo-Persji, just as surely as there was a Greece and a Rome, tak jak pewne było to, co było w Grecji i w Rzymie, and just as surely as the kingdom has been divided for the last 1,500 years, i tak jak pewne jest to, że Królestwo było rozdzielone przez ostatnie 150 lat, absolutely that's certain this kingdom will come. jest pewne, że to Królestwo nadejdzie. The question is, will we be part of that kingdom? Pytanie jest, czy my będziemy częścią tego Królestwa. God wants for us to be part of that kingdom. Bo Bóg chce, żebyśmy byli częścią tego Królestwa. God has revealed these things to us in this book, the Bible, I Bóg objawił nam to wszystko w Biblii, because He cares about human beings. bo On troszczy się o nas, o ludzi. He knows in advance what will happen, On jest wyprzedzeniem, co się wydarzy. and so He tells us about it hundreds of years in advance. Więc On nam opowiada setki lat wcześniej. He wants us to prepare for that coming kingdom. On chce, żebyśmy się przygotowali na nadchodzące królestwo. I would like someone to hand out these little response slips, these decision slips. Is Arthur here? Prosiłbym, żeby rozdać teraz te kartki. Czy jest Artur? Is Arthur here? He has the pipe. Artur ma kartki. He's coming? Fantastic. Because I'd like for you to be able to respond to what you've heard tonight. Bo chciałbym, żebyście mieli możliwość odpowiedzieć na to, co już usłyszeliście dzisiaj. In a moment we're going to have some more beautiful music from Adrian. Za chwilę usłyszymy kolejny utwór od Adriana. So we can hand those out. Proszę, żeby rozdać teraz te kartki. That will be good. To będzie potrzebne. And so I want you to be able to have an opportunity to respond to what you've heard tonight. Also, Chcę wam dać tę możliwość odpowiedzieć na to, co usłyszeliście. on the back of the slip of paper, you may have a question Ale też z tyłu tej kartki może macie jakieś pytanie about something we've spoken of tonight, dotyczące czegoś, o czym mówiliśmy dzisiaj, or something else to do with this series. albo o czymś innym, co jest w temacie całej tej serii. And we want to give you an opportunity to write that question down, because tomorrow, To jest dawać nam możliwość, żeby to pytanie zapisać, ponieważ jutro, at the beginning of tomorrow's meeting, na początku dzisiejszego spotkania, I will address any questions that come in. odpowiem na te pytania, które się dzisiaj pojawią. So let's take a look on the screen. Więc spójrzcie proszę na Number one, I recognize that God knows the future. pierwszy punkt. Uznaję, że Bóg zna przyszłość.
If you believe that, tick box number 1. Jeśli w to wierzysz, to zaznacz to pierwsze okienko. I recognize that God knows the future. Uznaję, że Bóg zna przyszłość. Number 2, I want to be part of God's eternal kingdom. Drugi punkt. Chcę być częścią Bożego wiecznego królestwa. If that's you, tick box number 2. Jeśli tak jest dla Ciebie, to zaznacz tą drugą kartkę. Number 3, I want to place my life in God's hands. I punkt trzeci. Chcę powierzyć moje życie w Boże ręce. If you want to include your name, you can do that. Jeśli chcesz zapisać swoje imię, możesz je dopisać. And if you want to put a question on the back, you can do that too. A pytanie możesz zapisać na odwrocie. Life is full of decisions. Życie jest pełne decyzji. Tonight we've looked at one of the most amazing prophecies in the Bible. Dzisiaj patrzyliśmy na jedno z najpiękniejszych proroctw w Biblii. And we have an opportunity to think about how we will respond to that. Teraz mamy możliwość zastanowić się, jak chcemy na to odpowiedzieć. We're going to have some more music and then I want to tell you about tomorrow's meeting. Usłyszymy najpierw utwór, a później opowiem Wam o jutrzejszym spotkaniu. If you have filled out the slip, would you pass them into the center and we will collect them. Gdy już wypełnicie te kartki, to proszę, żebyście je przekazali tak do środka i my je zbierzemy. Adrian, would you like to bless us once again with your music? Życia błąkałem się, myśląc wciąż, że życia sens to domi auto, wciąż nowy cel. I tak upływał kolejny dzień, tydzień, miesiąc i rok, aż na mej drodze spotkałem go. Znalazłeś mnie, Twa miłość porwała dziś serce me. Znalazłeś mnie, Jezu, już wiem, że znalazłeś mnie. Nie chcę już więcej uciekać, o nie, znalazłeś mnie. Chcę kochać Cię. Choć wiele razy do serca pukałeś, to dziś nie wiem już, czy zbyt zajęty byłem czymś lub moje marzenia, pragnienia przykryły jak sen myśli me. Dopiero miłość Twa zbudziła mnie. Znalazłeś mnie, Twa miłość porwała dziś serce me. Znalazłeś mnie, Jezu, już wiem, że znalazłeś mnie. Nie chcę już więcej uciekać, o nie, znalazłeś mnie. Chcę kochać Cię. Dziś zrozumiałem, że pustka w mym sercu ma kształt Jezu Twój. Wypełnić może
prowadzi przez życie, bym takim jak ja bliźnim mył. Też drogowskazem do zbawienia był. Znalazłeś mnie, Twa miłość porwała dziś serce me. Znalazłeś mnie, Jezu, już wiem, że znalazłeś mnie. Nie chcę już więcej uciekać, o nie. Znalazłeś mnie, chcę kochać Cię. Znalazłeś mnie, Twa miłość porwała dziś serce me. Znalazłeś mnie, Jezu, już wiem, że znalazłeś mnie. Nie chcę już więcej uciekać, o nie. Znalazłeś mnie, chcę kochać Cię. Thank you so much. Bardzo dziękuję. Before I step down, I just wanted to talk about tomorrow night. Zanim będę kończyć, chcę Wam jeszcze opowiedzieć o jutrzejszym wieczorze. At 5 o'clock tomorrow, Jutro o 5, o 17 we're going to talk about the signs of the times. będziemy mówić o znakach czasu. We talked about the fact that God's kingdom is coming, Będziemy mówić o tym, że Boże Królestwo nadchodzi, and the kingdoms have been divided for more than 1500 years. o tym, że królestwa były rozdzielone przez ponad 150 lat. So can we know how close we are to the end? I czy możemy wiedzieć, jak blisko końca jesteśmy? We're going to look at the signs of our times in relation to the end of the world tomorrow night at 5. Jutro o 5 będziemy spoglądać na znaki czasu w kontekście końca świata. So I hope that you will be able to join us. Więc mam nadzieję, że będziecie w stanie dołączyć do nas. When you go tonight, we would like for you to have this brochure, Wychodząc dzisiaj, chcielibyśmy Wam podarować tą broszurę. which includes the prophecy of Daniel chapter 2 that we've talked about tonight. I ono zawiera to proroctwo z Daniela 2, o którym dzisiaj mówiliśmy. Also, if you would like to invite somebody else to come tomorrow evening, please take another brochure with you. I jeśli chcecie zaprosić kogoś jutro ze sobą, to weź jeszcze jedną broszurkę. Thank you so much for your patience, Dziękuję Wam za cierpliwość and thank you for coming tonight. i za to, że przyszliście dzisiaj. We hope that you will be able to come at 5 o'clock tomorrow night. Mamy nadzieję, że będziecie w stanie przyjść jutro o 17. I'm going to invite Arthur to come up, I teraz zapraszam Artura, and I will collect these slips from those a ja who would like to hand zbiorę them te in. kartki. Thank you. Dziękuję. Także drodzy Państwo, dziękujemy za Państwa przybycie. Tam napisane, że już jest koniec, możemy iść, ale zachęcam Państwa, żebyście Państwo nie odchodzili jeszcze. Mamy tutaj przygotowany skromny poczęstunek, więc jeszcze można chwileczkę usiąść. Wtedy można jeszcze, zanim te pytania, chwilkę zamienić z naszym wykładowcą. Więc ja mówię Państwu prawie dobranoc, do zobaczenia, ale serdecznie zapraszam do pomieszczenia obok, gdzie mamy przygotowany dla Państwa malutki, skromny poczęstunek. Bałem się, że będzie strasznie, ale tu nie ma żadnego straszenia, więc lubię patrzeć na pewną, pozytywną przyszłość. Nie wiem, są Państwo bardzo wystraszeni? Nie. Ja lubię dobre historie. Troszeczkę. A tak, księga się bardzo dobrze kończy. Pieśń, którą Pan Rodzin śpiewał, mówiła, znalazłeś mnie. Uwielbiam dobre zakończenie. Drodzy Państwo, było nam bardzo miło, więc serdecznie do zobaczenia jutro. A teraz zapraszamy do różnego pomieszczenia.